Witam Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek. Dobra, jeszcze raz. Nie no, na spokojnie. Witam Was bardzo serdecznie. Marcin Wawrzynek, firma Tropical. Dziś odwiedzamy kolejnego akwarystę i pokażemy Wam kolejne akwarium i akwaria. Cześć Adamie. Cześć. Witam Cię bardzo serdecznie. Adam, jak już widać, uwielbia skalary. My wcześniej najczęściej pokazywaliśmy troszkę inne, ponieważ bardziej dzikie skalary, dzikie odmiany skalarów, czy też altumy. Natomiast tutaj mamy ryby, które są W odmianach barwnych. w odmianach barwnych, właśnie, ponieważ Adamie, prowadzisz hodowlę o nazwie Natural Mestic. Różne Tak. odmiany barwne skalara. Możecie akurat u nas spotkać. Natomiast słuchaj, to jest piękne akwarium, które nie jest akwarium hodowlanym, aczkolwiek masz w nim ryby, które... Tak, które uczestniczą w mojej hodowli. No właśnie. Bo tutaj są pary, które używam, że tak powiem, na dole, gdzie za chwilę też przejdziemy i pokażemy. Okej. Zaznaczasz je jakoś, że ta z tą... Wiesz co, no według... dobierają się akurat, tak jak tam masz z tyłu, akurat Blue Zebry fajnie się dobrały. Pasuje to pod kątem genotypu, ale bardziej mi odpowiada to, żeby porobić fenotyp, który akurat chcę. Tutaj macie Pinoya, Smoky. Jego nie mogę dać, załóżmy, z tą samicą tam z tyłu, bo nie wyjdzie mi. Tutaj Blue Smoky i Pinoy Smoky fajnie dają radę, bo wychodzi Ci pół na pół wtedy na rybku. Pół Pinoya Smoky, pół Blue Smoky, więc trzeba wiedzieć po prostu, jak to To nie jest tak, że one się dobiorą i No właśnie. same z siebie. Czasami i... musimy im Tak. pomóc. Słuchaj, ponieważ to jest akwarium dekoracyjne, Tak. które możesz sobie oglądać, masz je dla siebie, nie schodzisz na dół, gdzie masz te wszystkie ryby, które gdzieś tam się rozmnażają, to masz w nim też inne ryby, prawda? Tak, Czyli dokładnie. takie ryby, które uzupełniają gdzieś sobie to całe towarzystwo. Ja już widziałem kirysy. Zakładam, że sterbaj, ponieważ no, chyba Tak. ze dwami tutaj przynajmniej sobie przepłynęły. Sporo ich jest? Około 20. No tak, Tylko czyli te w tej rośliny, ilości roślin tam jest oaza jak, spokoju, wiesz. jak zwykle nie idzie ich zobaczyć. Słuchaj, są też pielęgniczki kakadu i ramirezy, tak? Tak, dokładnie. No i jest kilka grot, w których Siedzą ktoś sobie siedzi, tak? L333. L333, piękne zbrojniki. Słuchaj, powiedz mi, przy takim dużym akwarium, ponieważ to akwarium ma 720 litrów, dobrze pamiętam, rozmawialiśmy wcześniej. Tak. Rozmawialiśmy też, że rzeczywiście starasz się to akwarium przygotować troszkę pod te skalary i troszkę jest to widoczne, żeby nie było, one nie boją się mnie, tylko bardziej lubią to miejsce w akwarium. No i właśnie, wiesz, czasami ludzie też zastanawiają się, że te ich skalary są wypłoszone. Tak. Okazuje się, że ich akwarium jest tak samo jasne jak tutaj w tym miejscu, ale na całości. U Ciebie jest trochę inaczej. Gdybyś mógł powiedzieć, po co ta część jest ciemniejsza, wtedy może wiesz, też parę osób sobie gdzieś tam Tak. pozmienia coś w No, swoich skalar nie zbiornikach. lubi być na takiej przysłowiowej patelni. Nie lubi, jak na niego z góry od razu atakuje słońce, czyli światło. Ja tutaj dałem pistie na górze, gdzie fajnie robią taki cień im. Tutaj mają taką swoją enklawę spokoju, gdzie między tymi korzeniami to im tak naturalnie Natomiast oddaje to, że mogą się tutaj schować i tak... I widać, że im się to bardziej Tak, podoba. Tutaj dokładnie. jak przyszliśmy praktycznie cały czas, jednak ta część Siedzą. zbiornika była dla nich dużo ciekawsza. Oczywiście co do wyboru roślin, to jest ich dużo, które gdzieś tam mogą sobie pływać, czy mogą też mieć dłuższe liście, które gdzieś tam zakryją część zbiornika. Natomiast rzeczywiście jest to bardzo dobry pomysł, żeby wprowadzać takie elementy w akwarium, przynajmniej takie miejsca, gdzie te ryby rzeczywiście mają trochę spokoju, szczególnie te, które go wymagają. Słuchaj, tutaj pływają bystrzyki, które ja uwielbiam, czyli ornatusy. To moja ryba też z dzieciństwa. Musiała mi tak. tutaj dać. No właśnie, one są na tyle duże, że rzeczywiście skalary w żaden sposób nie robią im krzywdy, ponieważ też mają na ten kształt na tyle, powiedzmy, okrągły, że nie ma szans, żeby zostały zjedzone. Są już też dość duże, bo na początku jak wszedłem, to tak z daleka myślałem, że to trochę większy gatunek. Natomiast są to dorosłe bystrzyki ozdobne. Słuchaj, powiedz mi tak, to jest spory zbiornik, filtrowany
jednym kubłem Tak, 2000 litrów na godzinę. na nie? godzinę. Natomiast jest z nim dużo roślin, które rzeczywiście pewnie też pochłaniają Tak, bardzo dużo. swoje zrobią, nie? Tak, tak, czyli jakby działają w tym procesie filtracji, natomiast podmieniasz wodę, No, podmieniam, muszę ze względu na to, że tych ryb no tu właśnie, trochę jest ich sporo, a jak często? No co 4 dni staram się, żeby gdzieś tak około 20% No tak. podmienić, nie? Tu, gdzie mieszkasz, jest bardzo fajna woda. Przyznał mi się, że ma niesamowite pH. No, jesteśmy na Śląsku, kolebka akwarystyki, no 6-8 pH. Co No tu dużo właśnie, gadać. no to można bez problemu rzeczywiście tutaj bez zbyt wielkich korekt wody lać ją bezpośrednio. Słuchaj, fajnie to wszystko wygląda, natomiast mnie kusi, żeby pokazać też te wszystkie wielkie ryby, które tutaj widzicie w tej małej wersji, czyli co? Przechodzimy na dół? Jasne. To zapraszamy. Słuchajcie, jesteśmy na dole, jak widzicie, bardzo niskie pomieszczenie. Słychać tutaj pompę, więc może czasem nas trochę zakłócać, ale myślę, że warto pokazać to miejsce. Słuchajcie, to jest miejsce chyba dla każdego miłośnika skalarów. Tam może to jakiś fotel, słuchaj, powinieneś siadać. No, siadam tu. Przychodzi sobota, powiem Ci, to jest takie miejsce, w którym można odprężyć głowę od całego tygodnia. Właśnie. Czasem trzeba przy tym popracować, Tak. ale z drugiej strony jest się gdzie odprężyć. Słuchajcie, tutaj jest multum skalarów. Naprawdę nie wiem, ile ich jest, ale jest co oglądać. Są pary z młodymi, są naprawdę bardzo młode ryby, są podrośnięte ryby, są ryby w różnych tak naprawdę... Gradacji. Tak, różnych gradacji. Różnych odmian. No. No i przede wszystkim różnych odmian. No właśnie, powiedz mi, dużo pracy Cię to wymaga? Pomieszczenie może nie jest duże, ale jednak tych akwariów trochę jest. W tym momencie powiem Ci, że jest najgorszy okres dla mnie, bo te maluchy naprawdę potrzebują dużo czasu, żeby wyglądały tak, jak wyglądają, nie mają żadnych płetw popalonych i tak dalej. No, powiem Wam szczerze, że co 2 dni, co 3 trzeba podmienić im wodę, nie? No to na pewno. I takie 3 godziny z głowy. Czyli 3 godziny z głowy plus karmienie codziennie, kilka razy dziennie. Czyli jest co tutaj robić, ale słuchajcie, naprawdę jest co pooglądać. Słuchaj, czy masz tu jakieś swoje ulubione ryby? Powiem Ci, każdy skalar dla mnie, za mało miejsca jeszcze, jak to jest problem każdego akwarysty, ale powiem Wam tak, że jeżeli chodzi o skalary, moje pierwsze skalary, jakie przywiozłem, to były pinoje. Tak jak na górze Ci pokazywałem, Tak, smoki, blue tak. smoki, od nich zacząłem i to jest takie bliskie mojemu sercu, nie? Okej. Natomiast no tutaj mamy dużo więcej. Myślę, że wszystko Wam pokażemy powoli zaraz. Słuchaj, w akwariach masz trochę roślin, w akwariach masz filtrację, wiadomo, jest to hodowla, więc nie są to filtry kubełkowe, są to filtry gąbkowe, ale tak jak powiedziałeś, no dbasz o to, masz tą podmianę co kilka dni. Natomiast wiesz, czasem ludzie się zastanawiają, jak to jest, wiesz, właśnie hodując te ryby, ile czasu się na tym spędza, tak jak mówisz, no trochę Ci na to schodzi, no ale jest ta satysfakcja, prawda? Tak. Gdzieś tam Szczególnie oglądasz. jak możesz potem powybierać te perełki, nie? Tak, a oprócz tego oglądasz je od tego, wiesz, takiego, no praktycznie od ziarenka ikry w górę. Wiesz, tutaj mam lupę i już te maluchy poważnie. Mam lupę i je już od obserwujesz. małego widzę ten potencjał gdzieś, każdą rybkę, nie? Czyli jest zabawa. Jest zabawa. Słuchajcie, pokażemy Wam, jak karmimy na pewno zaraz ryby na sam koniec, natomiast no cóż, jest tu trochę głośno, więc dziękuję Wam bardzo, dziękuję Tobie bardzo za to, że nas zaprosiłeś. Słuchajcie, jeżeli podobał Wam się film, a nie oglądaliście poprzednich, to zachęcam do oglądania poprzednich, natomiast jeżeli też macie ochotę oglądać ten i kolejne, zasubskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia za jakiś czas. Cześć! Na razie.